3 lata temu naprawiałem pierwszy raz konsolę PS3 z komentarzem. Czaicie? Wróćmy do tego na chwilę. Witajcie moi drodzy, z tej strony Spox 2. Dzisiaj zajmujemy się naprawą konsoli PS3. Urządzenie ma problem z połączeniem do Wi-Fi oraz nie łączy się z padem bezprzewodowym. Rozbieramy konsolę. Czaicie? 3 lata temu był pierwszy materiał. Kurde, to już praktycznie 3 lata, bo tamten materiał miał premierę 16 maja 2020 roku. I to był wtedy pierwszy materiał z trójeczką, gdzie rozbieram konsolę i naprawiam moduł Bluetootha Wi-Fi. Pobrakowało zasilania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że będzie podobny temat, także zapraszam. A co podał klient? Nie włącza się. Po podmianie na inny zasilacz ten sam objaw. Okoliczności przy próbie uruchomienia. Ogólnie rozmawiałem z klientem i słuchajcie, klient najpierw zamówił jeden zasilacz, wstawił, nie działa. Zamówił drugi zasilacz, wstawił, nie działa. I zadzwonił w międzyczasie do mnie i mówi do mnie, że konsola właśnie odcina ją po sekundzie, a potem w ogóle nie startuje. Ja już od razu mu powiedziałem, proszę pana, w tej konsoli jest zwarcie na linii 5 V. Dlatego konsola odcina raz wolniej, raz szybciej, tak nieregularnie. Więc gdyby klient najpierw do mnie nie zadzwonił, to bym mu od razu odradził zakupienia zasilacza. Ale wiadomo, jeżeli ktoś nie jest w temacie, no to skąd ma dowiedzieć? Ale na szczęście są serwisy, którym można powierzyć swój sprzęt. Także lecimy. Podłączmy ją komisyjnie i tym razem Super Slim PS3. O, lampka nie świeci. Widzicie to? W sumie nie widzicie. O! Odcięło ją. Tak dosyć dziwnie, bo czerwona dioda się nie zapaliła. Ale jak? I co najważniejsze, ona teraz nie reaguje na włącznik. Jak klikniemy drugi raz power, nie robi pik, nic. Jest martwa. Zatem szybka piłka, rozbieramy ostatnią rewizję PS3. A i tak jeszcze ogłoszenia. Słuchajcie, w końcu Frankensteiny idą w dobrym kierunku, więc ruszamy z powrotem z ich ogarnięciem. Także ci, którzy długo czekali, niebawem też otrzymają swoje sztuki. I w sumie na tym materiale będzie też widać progres. Tamten materiał stary sprzed 3 lat, a teraz ujęcia, kamery, narracja. Napiszcie komentarz w ogóle, jak widzicie wtedy, a mnie teraz. Dużo się zmieniłem? Czy z tej strony ta konsola wygląda źle? Nie, blok optyczny, wszystko wygląda pięknie. I teraz można by się było pokusić o to, aby sprawdzić, czy ten zasilacz jest sprawny. Ale skoro klient 2 razy zmieniał zasilacz i nic to nie dało, no to szansa na to, że obydwa były trzaśnięte, niemożliwe. Dlatego my musimy się dobrać do płyty głównej i zrobić podstawowe pomiary. 3 lata minęło jak w jeden dzień. No i chodź maleńka. Jest nasza płyta główna. Jest to ostatni wypust, gdzie mamy jeszcze RSX-a w technologii 40 nanometrów. Pasta oryginalna, wygląda spoko. I ten RSX, piękna sprawa. Emblemat PlayStation, jak się patrzy. Teraz trochę teorii. W naszej płycie głównej przez to złącze wchodzi linia 5V. I konsole są tak zaprojektowane, aby móc je uruchomić z pada. Czyli moduł od Bluetootha jest zawsze zasilany za pomocą tej przetwornicy. Na nią wchodzi z tej strony 5V, a na wyjściu mamy od 1,8 do 2,2 V. Niestety życie pokazało, że bardzo często dochodzi do czego? Do usterek modułu Bluetootha i Wi-Fi, czyli ten komponent. Jak przyjrzymy się, jest to płytka nalutowana w standardzie BGA, którą albo wymienić można w całości, albo ściągamy blaszkę i tam będzie do wymiany układ. Czy mam rację? Zaraz sprawdzimy. Najpierw miernik w dłonie, a potem odpalimy termowizję.
Oczywiście mogłem się pomylić i może być coś innego uszkodzonego, natomiast to jest już, można powiedzieć, wieloletnia praktyka. I pierwsze co, pomiar rezystancji na wyjściu przetwornicy. Ile mamy? 2,5 ohma. I to nie jest ciężka matematyka, więc tutaj zaskoczeń nie ma. Na wejściu przetwornicy rezystancja jest oczywiście wysoka, 2,8, 2,9 kΩ, ale skoro układ jest obciążany, no to ta linia 5V zawsze dostaje po tyłku, dlatego zasilacz awaryjnie odcina. Ale możemy jeszcze w razie czego podłączyć sobie zasilacz stabilizowany, laboratoryjny, do tego termowizja i zobaczymy, co się będzie nagrzewało. Ja 3 lata temu nie miałem termowizji, więc nie miałem możliwości namierzyć takiej usterki w łatwy, prosty, szybki sposób. Także zobaczmy, jak to wygląda, bo sam jestem ciekaw, nigdy nie sprawdzałem tego tematu na termowizji. Teraz spinamy nasz przewód serwisowy, który jest odpowiednio przygotowany. Cyk, mamy to i idziemy na termowizję. I w tym wypadku podajemy 5 V prąd, maksymalnie 1 A, myślę w zupełności wystarczy, pokaże nam, co się dzieje. I odpalamy 3, 2, 1, go. I zobaczcie, już jest problem, już się coś nagrzewa, mamy hotspota. Który element się nagrzewa? Myślę, że widać, temperatura rośnie. I widzicie, napięcie pode mną rzędu 3 V, prąd ograniczony do 1 A. I oczywiście nagrzewa się co? Delikatnie, ale to mega delikatnie, przetwornica. O ile moje dłonie mają tam 33, to przetwornica ma 34. I ją dotykając, no ledwo czuć ciepło. Wiadomo, jakbyśmy podkręcili prąd, no to ona by zaczęła się fest grzać. I to fajnie pokazuje, że kupując jakiś tam sprzęt typu termowizja, miernik i tak dalej, możemy sobie wspomóc pracę. Ogólnie temat mamy od pana Wojtka. Zapraszam na jego stronę. Można kupić termowizję w dobrych pieniądzach. Także link do sklepu wam umieszczę pod filmem. Także cena jest naprawdę komfortowa. 1850 zł brutto za kamerę, która robi robotę. Można powiedzieć, że jest to lokowanie produktu, do którego przykładam łapę, bo pamiętajcie, nie polecam dziadostwa. A ten materiał, czyli ta kamera, u mnie fajnie działa i to było widać na live'ach, także będzie gościła częściej. A jak nasza przetwornica? Nagrzewa się coraz bardziej. Zatem co? Bierzemy hota w rękę, działamy. Teraz tak, usuwamy przetwornicę, bo do niej mam zawsze obawy i kolejno metalową blaszkę. Blacha ściągnięta, no i oczywiście problemem jest nasz układ Marvell SAE 88W8781. Ten układ jest uszkodzony. Dlaczego? Bo albo sam sobie się spalił i on obciążył dodatkowo przetwornicę. I teraz w pakiecie zawsze oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, wymieniamy przetwornica plus układ. Ściągamy dziada. I teraz możemy na sucho zmierzyć rezystancję na wyjściu układu Bluetootha. I zobaczcie, mamy wysoko. Teraz idziemy na minionka. Tak sobie teraz dopiero zdałem sprawę, że 3 lata temu minionka jeszcze nie było. Teraz pierwsze co? Mieszamy cynę, a potem ją standardowo zbierzemy. Lutowanie akurat tej płytki BGA nie należy do najprzyjemniejszych. To trzeba jasno stwierdzić. I w przypadku lutowania tych układów, co wam będę mówił? Dobrze jest używać cyny niskotopliwej. Teraz czas na oblutowanie nowych układzików. Radio i przetwornica zasilająca. Malutkie, nie? Zobaczcie.
idziemy na minionka. I na live'ach wspominałem nieraz, że ciężko jest czasami oblutować ten układ, dlatego dobrze jest złapać w dłoń włókno szklane i delikatnie przejechać dookoła na pinach, bo te pady lutownicze są centralnie utlenione. Widzicie to? Są takie ciemniejsze, jaśniejsze. Ciężko będzie polutować cyną standardowo, dlatego lepiej tym włóknem szklanym sobie pomóc. I to dotyczy wszystkich układów, jakie blutujemy, czy w laptopach, czy w konsolach. Sprawdźmy sobie, skontrolujmy stan padów i dopiero później się zastanawiajmy, co z tym zrobić. Jakby w ogóle ktoś się zastanawiał, dlaczego ten układ tak wygląda. Słuchajcie, to są układy, które mają ponad 12 do 15 lat. Stąd taki stan. Ale są sprawne i to jest najważniejsze. Teraz myjemy. I teraz ten sam patent, topnik i znowu pasta lutownicza i zobaczymy, ile dzisiaj nam się uda ugrać. Jak będzie? Mam nadzieję, że dobrze. Ale fajnie cynę widać. Widzicie to? Ona jeszcze pływa. Patrzcie. Dopiero teraz zastyga. Powoli, powoli, powoli. Ale lecimy dookoła. Zobaczymy, jak będzie. Tak przygotowany pakiet umieszczamy na laminacie. Oczywiście zwracając uprzednią uwagę, gdzie jest pierwszy punkt. W tym wypadku lewy dolny róg, biała kropka. Tak samo musimy ustawić, wypozycjonować układ. Tutaj znowu jeszcze raz topnik. Teraz czas na podgrzanie laminatu. Nagrzewamy układ tak długo, jego laminat, aż będzie widać, że ta cyna zaczyna pływać. Jak już będzie pracowała, to za chwilę przykładamy IC z układem radiowym. Już cyna puściła. Czekam, aż znowu zastygnie, by za chwilę znowu go położyć i dogrzać. I grzejemy od góry. Przydałoby się jeszcze co? Docisnąć układ od góry, także dociskam i dogrzewam. Teraz 2 głębokie wdechy i czekam, aż cyna zastygnie. Kolejny temat, oblutowanie układu dookoła. Do tej robótki trzeba mieć odpowiednio przystosowany grot. Albo będzie coś giętego, albo jakaś minifala odpowiednio mniejsza. Ważne, żeby nie postrącać tych kondensatorów, rezystorów. A przyznam, że wielokrotnie mi się to zdarzyło na przestrzeni tylu lat. Co lutujemy te układy, bo nie zawsze jest kolorowo. Liczy się kąt przyłożenia grota. Ostatni bok układu. I to wygląda całkiem ok. Czas na naszą przetwornicę. I tak samo zwracamy uwagę na to, gdzie jest pierwszy pin. W tym wypadku prawy dolny róg. Na układzie kropka też jest, więc myślę, nie będzie dramatu z wypozycjonowaniem. Od razu wyrównam ten kondensator, bo delikatnie się zeskosował. Teraz myjemy. Na sam koniec szmatka, przecieramy i zadbajmy o to, żeby laminat wyglądał możliwie najlepiej. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Teraz podpinamy nasz zasilacz laboratoryjny i zobaczymy, jaki jest pobór prądu. W
Wpinamy zasilanie i zaraz zobaczymy, jak będzie. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. Mając odrobinę szczęścia, ruszy. Także patrzymy. 3, 2, 1, go. Patrzymy na prąd pode mną. 26 mA. Skoczyło na 80 na chwilę. I stoi na 14. Czy płyta się nagrzewa? Nie. Nic złego się nie dzieje. Widać tylko moje dłonie. Jeszcze raz odpinamy zasilanie i puszczamy. Pyk. Trochę ten prąd pode mną mi się nie podoba. 14 mA. Tak pływa. 13-14. Off. On. Czyli na 1 milisekundę 86 mA. No nic, wkładamy płytę do budy i musimy wykonać test praktyczny, bo ona teraz oczywiście włączy się, da obraz, ale pytanie zasadnicze, czy działa łączność bezprzewodowa oraz Wi-Fi? Idziemy. Konsola w miarę skręcona, odpalamy. I tak słabo widać, tak już mówię, kurde, chyba nie świeci, ale czerwona dioda ledwo co żarzy. No ale próbujemy. Włączamy 3, 2, 1, go. Odpaliła się, zielona świeci. I zaraz powinniśmy zobaczyć obraz. Minionek, tyś jest świadkiem. Monitor się wzbudza. No, come on. Wykryło, ok, ale to jeszcze nie sukces. Sukcesem będzie, kiedy konsola będzie działała z padami po Bluetoothie i jeszcze dodatkowo wykryje sieci Wi-Fi. Pada parujemy, idziemy do ustawień, do zarządzania sieciami Wi-Fi. Ustawienia sieci, ustawienie połączenia internetowego, pyk, niestandardowe, bezprzewodowe. I klikam wyszukaj. Albo będzie dobrze, albo będzie źle. Patrzę na ekran. Wyszukaj sieci. Jest, wykryło. Mamy sieć Wielki Elektronik, moc sygnału, natężenie 100%, gitara. Jeszcze oczywiście sprawdźmy, czy faktycznie się połączy. Testuj. Powodzenie, połączenie internetowe, powodzenie. Konsola wymaga aktualizacji. Czyli tak, Wi-Fi działa. A jak Bluetooth? Odłączamy pada. I jak się polinkuje, to jest gitara. Mruga. Działa. Także Bluetooth oczywiście też działa, bo z tymi modułami były historie, gdzie Bluetooth na przykład działał, a Wi-Fi nie i na odwrót. Zdarzało się to po wlutowaniu tego układu, więc to wymaga zawsze przetestowania. Na sam koniec jeszcze komisyjnie sprawdźmy, czy konsola odczytuje płyty. Jakaś stara gra, Fight Night. Słychać, że optyka pracuje. EA Sports. Gra się poprawnie wczytuje, także tak naprawdę wszystko mamy przetestowane i można tą naprawę uznać za jak najbardziej poprawnie wykonaną. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Przed nami majówka, co niektórzy z Was już pewnie są w drodze gdzieś tam, żeby wypocząć. Ja z rodziną wyjeżdżam w poniedziałek, nie będzie mnie ponad tydzień, więc offline wystarczy. Trzeba trochę odpocząć od tego wszystkiego, live'ów nie będzie, też będzie spokój. Słuchajcie, miło było, że minęło 3 lata, kanał się całkiem fajnie rozwinął, nowe możliwości, nowe wszystko i oby do przodu. Także zdrowia, szczęścia wszystkim życzę i widzimy się na następnym materiale. Cześć, hej!